Trochę mu się przelało. Jesteśmy na stacji benzynowej. Siemanko, witam w kolejnym odcinku z Iraku. Może jesteście na stacji i powiem wam, po ile to jest paliwo. Macie do wyboru 3 jakości paliwa. Za złotówkę, za złotych 50 i za 2 zł. Oczywiście w przeliczeniu. Najlepsze kosztuje 2, chociaż tutaj było nawet mniej niż 2. Było jakieś złoty 70. Także cena super, jeśli się mieszka w Polsce dla nas. Ale w Iranie widziałem jeszcze taniej. W Iranie było za litr, za dolara. Tam było po prostu za darmo. No i dobra, ruszamy do miejscowości Samara. Jedziemy się większą ekipą. Dziewczyna z Japonii z nami, chłopak z Belgii, oczywiście Mohamed i Pablo, stary podróżnik wakacyjny. Paweł na wakacjach, dzień 4. Jedziemy do Samary i już wam pokażę, co tam jest takiego wyjątkowego. Zaśmiecone, przy droga jest pięknie. Ale powiem wam tak, samochody to tutaj z każdej strony wyjeżdżają. Przed chwilą nagle jechał, nie wiem, naprzeciwko nas. A stwierdził, że sobie pojedzie w tą stronę. Wczoraj było to samo. Nikt za bardzo się tu przepisami nie przejmuje. Przejeżdżał na śniadanko. Przystawkę nam dali. Ten pan jest dobry. Bo my znamy jakieś słowa po japońsku. Toyota, Samsung. You're good. You fantastic. I like it. Pan nam przyniósł omlety. Czekamy jeszcze Just the meat, chicken meat. Thank you. Jeśli jesteśmy na checkpoincie, mamy przeszukanie, nawet psychodzą, bo wąchują wszystko. Czyli nasze paszporty do sprawdzania, rzeczy sprawdzają. No ale to tutaj normalne w tej części akurat. Gdzie jesteśmy teraz? Wjechaliśmy już do Samary. Ogólnie to jest bardzo, bardzo historyczne miejsce, historyczne miasto. Tylko zaraz usłyszycie, co tutaj się wydarzyło. Samara to miasto położone w Iraku, na północ od Bagdadu. Znane przede wszystkim z bogatej historii i znaczących zabytków. Jest jednym z największych stanowisk archeologicznych w kraju i zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Miasto było stolicą kalifatu Abbasydów w latach 836-892, co przyczyniło się do jego rozkwitu i budowy wielu monumentalnych obiektów. Współczesna Samarra jest ważnym ośrodkiem pielgrzymkowym dla muzułmanów, zwłaszcza szyitów, ze względu na znajdujący się tam święty grobowiec 2 imamów, Alego al-Hadiego i Hasana al-Askarego. Niestety w XXI wieku miasto było też świadkiem konfliktów i zniszczeń, ale nadal przyciąga badaczy i turystów zainteresowanych jego bogatą przeszłością. No i dojechaliśmy, zaczynamy. Ma mordy wariaty, tu Paweł i Piotr. Tu Piotr i Spacon. Chociaż ty bardziej wyglądasz na Wala. Ty na Rudego. Dobra, wygrałeś. A, dobre, dobre. Zachowania jest wyglądu. Dobre, dobre. No. Dobra, Ale jak mu się głupio zrobiłaś, nie wie co powiedzieć. no nie, bo to nic nie przebije już tego. Nie No. przebije. Nie, wygrałeś totalnie. No, tak już Ponoszę porażkę z honorem. no. Pierwszy, nie ostatni raz. Tak, żebyście wiedzieli w ogóle, skąd nas się większa ekipa wzięła. Było tak, wczoraj przychodzimy do pokoju, patrzymy, światło się świeci. Dlaczego tam jakiś chłop leży u Pawła w łóżku? U Pawła w łóżku. No to Paweł powiedział, że się trochę przesunął, no i tak spali. Na łyżeczkę. No tak to wyglądało. Ta dziewczyna dzisiaj nagle się skądś zjawiła, ona też, ona zwiedza tutaj od 2 tygodni już Irak. I właśnie Mohamed też coś jej tam pomagał. I się wczoraj zapytał, czy może ona jechać dzisiaj z nami. Ja mówię, no czemu nie, niech się jedzie, no co nam nie przeszkadza w niczym. Im więcej ludzi, tym śmieszniej będzie w aucie. Nie śmiesznie, bo jadę świetnie w aucie, jak nie. Nie, ogólnie powiedziałem, że jak mają się kogoś mogą do tyłu wrzucić, No, jeszcze zawsze zmieszczą. O, ten chłopak też miał z nami nie jechać. Wczoraj wróciliśmy do pokoju, on mówi, gdzie jedziemy, mówimy, o, my jutro też tam jedziemy. O tak, a jak jedziecie? Samochodem. A dobra, to może pojadę z wami. No i takim właśnie sposobem jadą sobie w trójkę z Pawłem. Ja mówię, spoko, miejsca mam w pizdu, sobie jedźcie. Weźcie sobie jeszcze kolegów. A jeszcze kogoś można zabrać. Ale spoko ogólnie. Ja mam, że takie, wiecie, jak jest też większa ekipa i tu podróżników, to jest fajnie. Zawsze jest o czym pogadać. Także tak jest spoko. Idziemy teraz w miejsce, gdzie zaczynamy. Tutaj w ogóle do tego miejsca
Przyjeżdżają całe pielgrzymki ludzi. To jest świetne miejsce. W ogóle tutaj odbywało się dużo walk między państwem islamskim właśnie, a tutaj armią. Ale to jeszcze trochę więcej wam Mohamed opowie później, bo on fajnie to wszystko w samochodzie opowiadał. Powiedziałem, że później też trochę więcej powiedział na ten temat. Witam bardzo serdecznie, Białko Wojownika. Oczywiście na wszystkie produkty od SFD, na hasło Pajak 10 SFD macie zniżkę 10%. Że polecam, Białko znajdziecie we wszystkich sklepach stacjonarnych w całej Polsce, a także online. A już niedługo nowe produkty Wojownika. O, tak to jest okej. Dobra, mieliśmy kolejne przeszukanko. I idziemy teraz do Szlam. Koleżanka z Japonii musiała się ubrać w ciuszki. Ale sympatyczna dziewczyna. Nie mogło być normalne, musiała być z kropeczki. W kropeczki, tak, że nie może. Żeby się nie rzucała w oczy przy wszystkich W ogóle czarnych przy ludziach. wszystkich czarnych, dokładnie. Nie czarnych ludziach, tylko czarno ubranych ludziach. Ale spoko. Fajnie właśnie opowiadała, jak była też w Pakistanie i tak dalej. Mówi, że Pakistan to też jeden z najlepszych krajów, jaki zwiedziła. Pod względem tego właśnie, jacy byli mili ludzie tam, jak ładnie jest w Pakistanie. No i tutaj też już 2 tygodnie jest. Już? Albo w sumie 2 tygodnie, jakoś tak. Wiecie, tutaj w Iraku wszyscy mają wąsa. Że tak stwierdziłem, że teraz musimy na pierwszą miniaturkę, którą będziemy mieć z Iraku, zrobić sobie takie wąsy czarne. A w ogóle się ogolimy, zostaniemy O, no tak powinniśmy się przygotować do tej podróży, szczerze mówiąc. Już by się w ogóle nikt na nas nie patrzył. W ogóle. Teraz się mało kto patrzy. A wtedy tak jakbyśmy się- mieli wąsy, to żebyśmy mieli sami swoi. Totalnie. No ale przerąbane, bo by się pieskowi pewnie spodobało, to i by tak łaził po pukach. Tam już by się na niego patrzyli. Wiesz jak to mówię, że ten wąs, nie jedną, wiecie co robi. No i przyjechaliśmy na początku zobaczyć kolejny ashram i tutaj już mogę wnieść telefon do środka normalnie, żeby wam pokazać jak wygląda. Także powiem wam, czy to jest coś zbliżonego do tego, co wczoraj widzieliśmy w Bagdadzie, bo podobno tylko do tego w Bagdadzie nie można wnosić telefonów. O reszty można. A tak w ogóle to chyba dzisiaj się ten Ramadan jednak nie zaczyna. Bo normalnie sprzedają jedzenie, picie, my też jedliśmy, także chyba to nie dzisiaj. Wiecie, trochę dziwne, bo na internecie było podane, że 10 się zaczyna, a dzisiaj jest dokładnie 10 marca 2024 rok. No a jednak nie. Ładne zdobienia. Już jedna różnica jest taka, ale to już nam wczoraj o tym mówił nam Mohamed, że tutaj, w tym ashram, będzie jedna złota kopuła. W Bagdadzie były 2 złote kopuły. Zobaczymy zaraz, jaka jest różnica wielkości. This is the biggest dome among all the shrines in Iraq. Okay. In Baghdad, Karbala, Najaf, this one is the biggest. And a shrine in all Iraq, everyone is different, yeah? The architecture is different, yes. It's different. It's a bit different. Looks similar, but... Looks similar, yeah, but it's different. Okay, okay. And you'll see that, guys. Which one is the biggest one? The biggest one, The tomb is this one, but the dome. I mean about this, it's a Kalmi in Baghdad. Ah, in Baghdad. Baghdad. This This is one the would biggest have been there yesterday, Yesterday, yeah? yes. This one is the biggest one. Okay. No. Wczoraj widzieliśmy największą, której nie mogliście niestety zobaczyć. To też jest wyjątkowa. Jeszcze później w Karbali będziemy jeszcze w kolejnej, tylko tam już będziemy wieczorem, żeby wam pokazać jak to wygląda. Fajnie, że można to nagrywać, będziecie mogli zobaczyć w ogóle o co chodzi. Bro, can you say why people kissing or touching the door when we go inside? Yeah, basically just to take blessings. On the blessing, yeah? It's all for blessings, yes. Okay, and after this, what we can see inside? Inside, there's the shrine. Okay. And there is a place where you can pray. And the architecture is just amazing inside. You're gonna go inside, you're gonna see it. Okay, and what is inside? Well, this place is one of the prophets. In Iraq, we call them Imam. Imam. Okay, so they are the grandsons of the Prophet Muhammad. Okay. Yeah, and it's part of his family. Okay, and people just came there praying, kissing, Yes, this actually for blessings. for blessing, everything for blessing, yeah. Can you say what is the difference between
I'm not sure. Did you say this yesterday? Was the different between yeah? A mosque is a place where you can just go there for pray. Okay. But shrine, there is a grave inside for one of those prophets or imam. Okay. Okay. And today when we go to Karbala as well, we can see a shrine, but different. That's a shrine. Yeah. Okay. Okay. Let's go inside. Można zobaczyć, jak ludzie słuchają różnych opowieści właśnie z islamu, z Koranu. Czytają Koran też. To jest w ogóle miejsce, gdzie przyjeżdżają wycieczki z Iranu, z Pakistanu, nie wiem, czy z Syrii też, ale z krajów, które tutaj są właśnie obok, jak przyjeżdżają. Tak jakby pielgrzymki tutaj, no, się modlić, zobaczyć, jak to wygląda. No, patrzcie, jak wygląda w środku. No i tutaj jest ten grób. What is here exactly? This is a shrine of two other prophets, Hassan al-Askari and Hadi, and they were buried here. On the one side just came man, and on the other side woman. Yeah, it's all the shrines are the same. All the shrines. There are a woman part and a man part. Okay. Patrz, jaki żyrandol w ogóle. Wow. Patrzcie. Sufity jak wyglądają, żyrandole wielkie. Naprawdę robi to mocne wrażenie. O, i tutaj jest jeszcze duża sala. Wow. Jesteśmy pod kolejną kopułą teraz. Tam była złota, a teraz tu jest ta druga. Yeah. Ty, Paweł, mocno, co? Nie wiem, oni to robili. No. Ty, ale to mi się chyba bardziej podoba niż to, co widzieliśmy w Bagdadzie. Myślę, że to ma większe To jest, no, to jest totalnie jeszcze bardziej. I think yes. W ogóle się zastanawiam czasem, skąd Ahmed rozumie to, co my mówimy. Nawet do Pawła, że to jest lepiej wygląda, wszystko fajnie, on totalnie jakby nas rozumiał. A on mówi, co, tam wam się bardziej podoba, co? Tam jest część dla kobiet zatem, żebyście wiedzieli, dlaczego to jest tak odgrodzone. Tutaj można sobie wziąć Koran i się modlić. Niesamowite to jest. Ile tu musiało być pracy w to włożone i tak dalej. Cieszę się, że mogłem tu wnieść telefon, żeby wam to pokazać. Dobra, idziemy jeszcze kawałek dalej, zobaczyć kolejną część. Ten żyrandol tutaj. And here is a Quran, yeah? People can read. Okay. Tam ludzie śpią, no tutaj można przyjść, można się przespać. Jeśli nie macie hotelu, a przyjechaliście tutaj, ale w meczecie każdym też tak można. Jeśli jest otwarty, możecie wejść, spać, nikt wam nic nie powie. Okay, Mama, can you tell me something more about the Samarra, about the place,
What the city? Well, where the we city. came. Okay, so welcome everyone to Samarra, one of the oldest and one of the most historical places in Iraq. It was the center of the Abbasid era, like around plus 1,200 years old, and basically the whole place here, it was, it was mosques. It was made out of city walls, castles everywhere. So even the ground that we're walking on it right now, there is something beneath it for sure. And plus, right now we're in a shrine. But when we're gonna go to the historical and archaeological site, you'll realize how old is this place, and you'll see many other things there, like the big minaret. It's very famous, and there's like a small minaret. It's a bit far, but it's an abandoned. And there is the Abbasid ruins and the Ashaq Palace, and many amazing places. It's just amazing. Yeah. I will show everything today. Yeah, we'll do. So enjoy, guys. Idziemy do jakiegoś kolejnego miejsca, schodami w dół, czyli do podziemi. Nie no, mocno doinwestowane to jest. I też śpią ludzie co kawałek, a modlitwa leci. A, tu jesteśmy tak. Ciekawe to jest. Zdjęcia porobione. Jedziemy dalej. Kolejne miejsca historyczne tego miasta. Paweł, 4. dzień na holidayu. Jak Ci się podoba? Zrobiłeś tyle kroków, ile przez ostatni rok. Miało być fajnie. Mieliśmy spać w luksusowych, jeździć luksusowymi autami, a jest Melina. Powiedziałem Paweł, że jedziemy do Dubaju, kłamałem. Właśnie. Też niby niedaleko. Niedaleko, ale jednak. Całkiem niedaleko jesteśmy, moment. Ponoć nam przebukowali lot. Tak. To nie moja wina, że linia lotnicza zmieniła w ostatniej chwili lot. Tak się stało, po prostu. Patrz jak się pod prąd jedzie. Znaczy nie oni, my. Szybciej jest, nie trzeba jechać naokoło. Ale tu jest śmietnik wszędzie dookoła. To po prostu szok. Takie ważne miejsce tutaj. Przejdziemy wizytówkę tego miasta. Nakręcony minerat. Naśmiecone, także ja nie wiem, ja naprawdę nigdy tego nie zrozumiem. Nigdy i czegoś się nie da zrozumieć. Akurat jest tak, że niestety nie możemy wejść do środka, bo remontują to. No ale trudno. O, patrzcie to. Same but different, tak jak my. Tak jest. Powiedz jeszcze szoku, co nie? Nie wiedziałeś. Tak jak ja jestem oryginałem, Piotrek jest moją podróbką. Oryginał, podróbka. Oryginał, podróbka. Ty to jest ten typ z podróży wojownika? Nie. Tak, nie. Tak, nie. Nie, to jest prawdziwy wojownik, a to jest tylko podróże. To jest podróże. Z podróże wojownika. Hey guys, what's up? So right now we're standing in front of the big spiral Al-Malwiya. It's one of the most famous figures in Iraq. This place is a mosque. As you can see, that part is a mosque. And this is the minaret. Back in the days, there was a guy going up, and then he called people for praying, or we call it, for praying, yes. And we call it adhan in the Arabic. So yeah, unfortunately this place is closed nowadays for renovation. I think they will open it maybe in 3 months, 4 months, but it's gonna take some time. But we're gonna go to another spiral, the same as this one. It's a bit abandoned, it's a bit in the north, but it's worth it.
You'll see guys. Dobra, przyszedł do nas jeden żołnierz i powiedział nam, że po co tu robicie? Wejdźcie sobie przez płot. I idziemy. Także dostaliśmy pozwolenia na to, żeby nie było. To mi się podoba. Zamknięte wszystko, nawet żołnierz przychodzi i mówi, idźcie sobie, wejdźcie przez płot. Nie przejmujcie się. How old is this wall? All this place was like more than 1,200 plus. Okej, Yeah. czyli więcej niż 1200 lat. No, przyjechaliśmy tutaj, bo tu jesteśmy 10 czy 15 km dalej za Samarą. Myślę, że nikogo tu nie będzie. No i doszliśmy tutaj wreszcie. Myślę, że nikogo tu nie będzie, a się okazało, że są jacyś ludzie też. Bo tu jesteśmy 15 km dalej już, 10-15. Wow, ale tu jest bardzo dużo ludzi. To jest ciekawe. To jest jakaś impreza. Is a party here? There's like a school trip. Ah, school trip. Yeah. Okay. Are you getting on this camera? No i tak to wygląda tutaj. Idziemy na wieżę zobaczyć. Try go forward and then come closer. And then go. Okay? Yes. Dzieci już się zainteresowały, co my tutaj robimy. Przyszły się przywitać i zagadać. Yeah, but we can up, yeah? Go. But this one is as well like mosque. Yeah, this was a mosque, but this one is small. The guy was go upstairs, Yes. and then he called people for praying. Okay. Oh, this is good photo as well. Idziemy na górę. Ta na szczęście jest mała. Wjeżdżamy na tą dużą, tam gdzie było zamknięte, wychodzi do góry. Można by się spocić. O, nie bój się. Się przymurek. Paweł, dasz sobie radę. Te schodki są coraz mniejsze. Nie bój się. Ty serio tak dygasz? Przecież się nie da spaść stąd. Chyba. Mam nadzieję. Mało nie dygaj. Jeszcze nie jesteś na samej górze. Dasz sobie radę. Ładny widok już z góry jest. Jak to wyżej, kurwa? Ile jeszcze? Nie wiem, jeszcze 2 kupy. Już. Ja nie wychodzę, pierdolę. Mamo, nie tykaj. Nie wychodzę, pierdolę. Tak to wygląda z góry. Paweł, dawaj Ja na mam lek górę. wysokości. Dawaj, Byłaś, złaś. dawaj na górę, już niedaleko jedź. Paweł. Złaś. Dobra, Także się wypikaj to. Dobra, byłaś. Dobra, Paweł, jeszcze kawałek. Nie, byłaś. Paweł, jeszcze kawałek. Złaś. Jeszcze kawałek, nie bój się. Nie. Dobra, patrzcie na taki widok, bo musimy je zbierać. Jest całkiem ładnie, nie ma co gadać. No. Paweł, podziwiaj. Dobra, złaś. Nie patrz na dół. Paweł, nie patrz na dół, pamiętaj. No dobra, idź. Mama, zawołać mamę, na życie sprowadził. Złaś. Nie no, mistrz. Paweł, to ma tylko 1200 lat. No. Czy tu się nic nie może wydarzyć? Paweł, dużo jest szeroko, nie dyraj. Ale była sraczka, co? Nie ufam takim budowlom. No, dobra. Ty, to Jarek nie ma. Ty, ale pomyśl, jak to jest takie małe, jakbyś miał na tą dużą wejść tam. Ale tu są duże schody, a tu kurwa Te nie w sumie na tej dużej jeszcze była barierka. Jeszcze można było trzymać, tutaj nie ma nic. Nie będzie stanąć. No nie wiem, że za to z pół metra mają to schody.
Popatrz jakie poburzone wszystko. Co z tego, że to ma 1200 lat? Tak, wiadomo. No. Nie no, te... O! Nie dziękuję. Okej, było blisko. Potknąłem się. Na stronę w majtkę. No i sam na górze. Paweł mówi, że mu niedobrze, nawet jak na to patrzę, to dopiero... Ty, ale byłeś blisko, już nie było źle, Paweł. Prawda? Można powiedzieć, że tak... Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery... W 80% byłem na górze. No więcej nawet, 82. No. To nie jest źle wcale, Paweł. Zawsze za połową. Tak. To już jest taka 4 z plusem. Normalnie nikogo nie ma, a dzisiaj akurat jakaś wycieczka szkolna. Hello. Aha. Patrzcie co się dzieje, z nami jest dziewczyna z Japonii. Dzieci chyba, nie wiem, pierwszy raz widzą Azjatkę taką. Czy Azjatkę, to ja głupio powiedziane, no tutaj też z Azja. Ale taką Japonkę, o. Nie ma lekko. Nawet tam nie wiemy. Śmietnik jak w Dżibuti. Nie żartuję, w Dżibuti było 100 razy gorzej. Ło, ty, co to było? Ale ja szczuro się zlęknąłem, że mnie coś atakuje. Aha. Wołają na fało kam. Nie, ja go w tą koło apteka. No fajnie. Ale tutaj dalej już nie wygląda za dobrze. Witamy na wysypisku śmieci. Idziemy zobaczyć kolejne miejsce, które tutaj już remontują. Widać, że jest odnowione i to mocno. No, to wygląda jak nowe zbudowane w ogóle. No właśnie bez sensu, że oni to odnawiają, bo to już nie jest to samo. No i wiadomo, że na dole śmietnik. Mohammed, yes, bro. Can you come here? Yeah. Can you explain about the stones? Because you told me yesterday, but maybe from the people. So this stone, it's not a stone basically, it's a clay or soil. Muslims do believe that they have to pray on the ground, and the ground is basically made of soil or clay. So they shape this to indicate that they are praying on the ground, because, you know, like we have our like modern ceilings or something like that. And one more thing is that those, we call it turba, by the way. This turba, yes. Okay. So this turba is from either from Najaf or Karbala, because we consider it as a holy place or a holy ground, I would say. Yes, yeah. okay. So they made these stones and people pray on it. Okay. Yeah. And all Iraq people have this from Karbala, yeah? From Karbala, yeah. Okay, we'll be in Karbala tonight. Yeah, we're gonna be. Okay, great. No i cóż, zamknięta brama. Teraz trzeba skakać. Dziewczyna myśli, że my chcemy, żeby sama tylko tam skoczyła. No. You sure? 50-50. Dobra, ona zapyta, jak przeskoczy, na pewno mi nie zastrzeli. Wow! Was close. No tak się zwiedza w Iraku. Paweł, świat zakradł, taki kolorowy. Brother. Widzieć psów, że już miałem powódną. To jest świat hardkorowy. No, jesteśmy w środku. O! Ładnie to wygląda. Ty, warto było przez płot wejść. Albo to z drona wyglądało. Kurde, że go nie mam. A nie mogłem wziąć, bo do Omanu nie można mieć.
Patrzcie to. Czekajcie. No też widać, że odnawiają to. Wow. Ty no, tego się tu nie spodziewałem. Jak podjeżdżaliśmy, mówię, kurde, znowu jakaś lipa. Jakieś mury, tylko... O, tu takie coś. Yeah, bro, this looks good. Yeah, this is the Caliph Palace. The Caliph is like the king. Ah, King Palace, yeah? Yeah, the King Palace. Patrzcie. It doesn't feel like it's just like Colosseum, you know? But the place like was reconstructed, renovated. And those are... No tutaj są oryginalne mury. To widać. Wchodzimy do podziemi. Oh, we can make. The first time when you were gonna die. You want this one as well? A, tutaj już nowe porobione. Odrestaurowane. Fajnie wchodzić w takie miejsca, gdzie nie można. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł wchodzić w takie miejsca w Iraku. No pewnie nie. Wszystko nowe cegły już. On je męczy z tymi filmami cały czas. Bo nie ma lekko. No nie ma lekko, serio. A jeszcze ona jest taka wstydliwa. No. Nie chce robić, a on ją tak męczy. No. No cóż. Okay, can you say about this story? What's happened here with the ISIS? Okay, so the ISIS, they managed to reach the city, but not inside the city, I would say. But at some point, Samarra was, I would say, like in the front line of defending on the territory and preventing ISIS from taking the city. So there was like a aggressive, I would say, attacks, but like the Iraqi army has managed, and then they managed to make this, the city stronger, and then they kick the ISIS, and they start to recapture the land. But like this place at some point was like maybe 10 or 15 kilometers away from Samarra. It was the front line, something like this. Okay, how big the problem was with the ISIS here in the Iraq? Well, Iraq, the ISIS has managed to, to capture many territories and many lands. But they take Nineveh, Fallujah, Anbar, some part of Anbar, Tikrit. Like they even managed to go to Kirkuk. They reach Samarra, and like big landscape, I would say. Okay, and who fighting with them? We've fought with them like for 3 years. 3 years, but who, like the army of Iraq? Iraq? The Iraqi army and the BMF, Hajj al-Shabi. Yeah. Okay. And 3 years? Yeah? 3 years, yeah. Okay, but From now? 2014 to 2017. Now is not problem with ISIS here, yeah? No, Zero. there's no ISIS anymore. Okay, From cool. 2017 and so far. Okay. Where are we going now? Now we're going to Al-Ashaq Palace. Arashan Palan. Al-Ashaq. The lover. Or something like this, yeah. Okej. Zaraz zobaczycie, tam jest. No ładnie to wygląda, ładnie. W środku pewnie będzie jeszcze lepiej. Ale jest tak gorąco, nie wiem, jest 35, może 40. Jest po prostu okropnie gorąco już. A my oczywiście musimy być w długich spodniach. Tak, tutaj Chciałbym Państwu pokazać hieroglify sprzed 1000 lat. tak, to ma. To ogólnie tutaj tam jest coś 1200 lat ma, czyli to też może tyle mieć gdzieś. To jest kawał historii. Tak, w jednym tak. miejscu, na jednym murze. To od razu widać. Lata, po prostu lata, wieki. Szok. Salam alaikum. A, go up. O, patrzcie, jaki to jest labirynt. Ciekawie to wygląda, naprawdę. Ty, Paweł, jesteś niezły parkour. Pokaż jak te. Nie, Shadow, pokaż jak skaczesz, robisz fikołki. Ty
Ty trenowałeś te legendarne parkour? Pokaż jak przeskakujesz przez murek. Dobrze jakbyś nie przeskoczył, na przykład się zawiesił piszczelami. Nie, takiego tutaj nie przeskoczy. Dawaj skacz. Już nie tykaj. No dajesz Paweł, no. Nie no, dasz radę Paweł. Ja stanę się inaczej, no pierdolę. Co ty gadasz, przecież tu jest ile jest? Z metr? Nawet nie. Paweł, dasz radę. No to nie ma problemu. Wariaty. No Paweł, nauczyłeś się? Dajesz tu. Ale weź mnie nie nakłaniać do takich rzeczy i później będziesz 100 milionów wyświetleń robił na moich krzywdach. Paweł Łojciec, dziecko w domu czeka, mu każe skakać przez mury. To jest nieodpowiedzialne, dobra, wybaczcie. No dajesz Paweł, chociaż jestem mały. No. Yes! W każdym miejscu na świecie dzięki w piłę grają. Monia, bo wyszła trochę lipa, nie? Kto to jest A? Monika plus A równa się serce, ty. Kto to jest A? Pytam się ostatnio. Paweł, masz rodzinę. Może to być stary, to wygląda, że to jest stare, bo to nie. To na pewno Monia tego nie napisała. Pogadamy w domu. Szok. Patrzcie co się stało. Dzieci nas odprowadzają. Wiesz co, nawet znajomą, nie mogę powiedzieć, że podróżował mnie bardziej pewnie Paweł Muay Thai Fighter. Tak, rozpoznali Pawła właśnie i patrzcie co się stało. Dobra, teraz przedstawię wam Saki, dziewczynę, która jest z Japonii. Jest troszkę wstydliwa, ale chcę wam pokazać, że ona powiedziała, jak ona się czuje tutaj jako solo traveler, solo podróżniczka, jako kobieta, która podróżuje sama po Iraku. How long you stay here? 2 weeks? 3 weeks. 3 weeks? Yeah. 3 tygodnie jest w Iraku, także dobra, zaczynamy. Don't miss. Okay. Hi. Okay, you're from Japan, yeah? Yes. From where exactly? I'm from Osaka. Osaka, okay. And okay, good. One second. Przynieśli nam przystaweczki. Zawsze tu dają przystawki, pięknie wyglądają. Lentil zup, do tego jakieś warzywka i tak dalej. Okay, how you feel in Iraq? I travel alone, but many people are very kind and even some hosts and gift me some clothes. Yes. Yeah, and Yeah, I always say when somebody say, "Oh, why you travel alone?" You are never alone in travel. Yeah, you always meet some people. yeah, Yeah. I travel alone, but yeah, usually. You are alone, but not alone. But you feel safe here in Iraq? Yeah, so much like Japan. Yeah, I think the same. There's a really safe country, and yeah, but you have some bad situation here, or everything was good. Everything is Everything was good, yeah. so far. That's perfect. Perfect. Okay. Thank you. No i możecie zobaczyć, tak samo Polo jak tutaj był też w Iranie, to też poznał, akurat te dwie dziewczyny też były albo z Chin, albo były z Japonii, nie wiem, nie pamiętam już teraz, ale też same podróżowały. Także to nie jest jakiś duży problem. Irak naprawdę jest inny niż uważacie, uwierzcie mi. Bo nawet Paweł na pewno miał inny obraz o Iraku, a zupełnie inaczej jest. Także nie ma się co tutaj bać, przylatywać, możecie przejść bez problemu. Oczywiście jak przyjedziecie, to odezwijcie się do Mohameda też, polecam go. Jest naprawdę takim ziomkiem fajnym. Normalny chłop, przede wszystkim, to jest najważniejsze. No i z wizą jest bardzo łatwo, bo na lotnisku dostajecie wizę, nie musicie załatwiać wcześniej i się tym martwić. Jest dużo ładnych miejsc do zobaczenia. No problem, no problem. Somebody just try it.
Just in the morning. Dziewczyna dostała ugryzionego placka. No, patrz jak wygląda. Mamy kepsa, pomidorki. A gdzie ten ryż? Nie ma ryżu. Tutaj mamy jeszcze z kurczaka i pietruszka. Uwielbiamy. Nie, ogólnie kebaby są tu pyszne, nie ma co gadać. I placki też są bardzo dobre. Mieliśmy godzinną przerwę w Bagdadzie, żeby sapnąć, trochę podładować telefony. No i teraz przyszliśmy dalej, idziemy do Karbali. Mamy tam jakieś 1,5 godzinki, może 2. Zależy jakie będą korki. Karbala jest wyjątkowym miastem ze względu na to, że jest to najbardziej święte miasto w całym Iraku. Ze względu na to, co tam się wydarzyło podczas tego, jak tu polscy żołnierze stacjonowali, jak bronili ratusza w Karbali razem z Bułgarami. Jest o tym film, na Netflixie możecie znaleźć. Właśnie nazywa się Karbala. Dzisiaj go będziemy oglądać. I tak, moi drodzy, dojechaliśmy do Karbali, czyli wyjątkowego miejsca. Ale dlaczego wyjątkowego, dowiecie się w kolejnym odcinku. Także serdecznie zapraszam na 4. odcinek z Iraku. A jeśli jeszcze nie widziałeś lub nie widziałeś poprzednich, bardzo warto sprawdzić. I pamiętajcie, że subskrybować kanał. Lecimy po 500 000, co nie, Paweł? Tak jest, tak jest.